No hej, dzisiaj z zupełnie innej beczki, bo robimy przerwę od parków narodowych i wyskakujemy do Wielkiej Brytanii. Dzień dobry, Chester. Piękno tego miejsca jest tak dobitne, że ja już nic więcej nie muszę mówić. Przed nami niesamowite miasto, sięgające metryką do początków naszej ery. Są tam piękne, czarno-białe galerie oraz największy antyczny amfiteatr Wysp Brytyjskich. Zdobędziemy też najwyższy szczyt Walii oraz pospacerujemy ulicami Beatlesów. Jesteśmy w najbardziej urokliwej części Chester. Miejsce jest po prostu śliczne, zabudowa cudowna. Podoba się mi, ale jak widać wielu innym turystom, którzy są tutaj w tym miejscu razem z nami. Najbardziej charakterystycznym elementem miasta są Chester Rows, czyli rzędy Chester. To piękne, czarno-białe budynki stojące przy 4 głównych ulicach centrum. Ich źródła sięgają 700 lat wstecz, choć niektórzy twierdzą, że przynajmniej część została wybudowana na fundamentach rzymskich domostw. Chester był w średniowieczu bardzo ważnym ośrodkiem handlowym Anglii. Podobno w XIII wieku potężny pożar nawiedził miasto. By uniknąć takich ogromnych strat w przyszłości, odbudowano dwurzędowe domy. Pierwszym był kamienny, ognioodporny parter, a na nim sklepy, do których można było się dostać po schodach. Z czasem budynki były upiększane i ozdabiane, aż utworzyły niemal magiczny dzisiejszy deptak. Galerie działają podobnie po dziś dzień, choć wnętrza są bardziej nowoczesne i wystawne. Ulice z zabudową w stylu pruskiego muru spotykają się przy średniowiecznym krzyżu, który stanowi popularny punkt spotkań, podobnie jak Adaś na krakowskim rynku. Innym pocztówkowym miejscem jest zegar Eastgate. To bodaj drugi po londyńskim Big Benie najsłynniejszy brytyjski zegar. Powstał pod koniec XIX wieku, na diamentowy jubileusz panowania królowej Wiktorii. A znajduje się on na dawnych, starożytnych murach obronnych miasta. To również jest światowy unikat, ale opowiemy o tym nieco później, bo nieopodal zwiedzimy niesamowitą perełkę. Katedra Chrystusa i Najświętszej Marii Panny to budowla średniowieczna, a przy okazji nazywana Nową Katedrą. Jest to miejsce przeogromne i przeogromne też robi wrażenie. Wnętrze katedry jest niesamowite. To chyba najpiękniejsza świątynia, w jakiej byliśmy, bo angielski surowy styl cenimy bardziej niż wszelkie barokowe złocenia. Świątynia datowana jest na XI wiek. Wtedy powstała jako opactwo benedyktynów. Katedrą została dopiero w XVI wieku. Najprawdopodobniej wyrosła ona w miejscu dawnej bazyliki, która istniała już od czasów wczesnego chrześcijaństwa, a legendarnie nawet w miejscu antycznej rzymskiej świątyni. Budynek oszałamia architektonicznymi detalami. Nic dziwnego. Wiele razy był przebudowywany, a każdy z artystów dodawał od siebie to, co najlepsze. Obecny wygląd świątynia zawdzięcza wiktoriańskim konserwatorom, bo w XIX wieku podjęto się jej gruntownej renowacji. Wtedy to przeobraziła się w unikalną perłę. Można ją bezpłatnie zwiedzać, choć zaleca się zostawić datek. Jestem teraz w wirydarzu, który jest niezwykle klimatyczny, a co ciekawe we wnętrzach jest też kawiarnia. Muszę też przyznać, że to chyba najbardziej nietypowa kawiarnia, w jakiej kosztowaliśmy słodkości. Choć prawdą jest, że kiedyś był to refektarz, czyli stołówka mnichów. W zasadzie więc wszystko jest na swoim miejscu. Wspomniałam, że to nowa katedra, a to dlatego, że w Chester odnaleźć też można starą katedrę. Katedra w Chester początkami sięga VII wieku. Obok stoi cały kościół, a tutaj jesteśmy wśród ruin kaplicy. Wygląda to bardzo romantycznie i klimatycznie. Kościół powstał pod koniec VII wieku za sprawą Anglosasów. W czasach średniowiecza był katedrą Chester. Później stracił tę rangę na rzecz miasta Coventry
i dziś funkcjonuje jako kościół świętego Jana Chrzciciela. Efektowne i surowe wnętrze działa na wyobraźnię. Wiele tutaj średniowiecznych, unikalnych zabytków. Gdy władzę w kraju przejął król Henryk VIII, ten od licznych żon, to ustanowiono kościół anglikański. Rozpoczęła się kasata klasztorów. Zburzono wtedy wschodnią część kościoła, pozostawiając jedynie ruiny. Chester ma korzenie rzymskie, także za mną widać amfiteatr. Nie jest tak okazały jak ten, który niedawno widzieliśmy w Puli. Amfiteatr jest jednym z 3 najlepiej zachowanych rzymskich obiektów tego typu na świecie. Jest ogromny. Ale zawsze to niesamowity zabytek i to już właśnie nasz drugi amfiteatr rzymski w tym sezonie. Trzeba oczywiście zaznaczyć, że to największy rzymski amfiteatr, jaki odnaleziono w Wielkiej Brytanii. Rzymianie założyli tutaj fort w okolicach roku 70 naszej ery i nazwali go Deva. Placówka miała chronić imperium przed atakami walijskich plemion. Prócz amfiteatru, który mógł pomieścić 7 000 widzów, Rzymianie pozostawili po sobie również ruiny łaźni oraz zabytkowy układ ulic. Ich dziełem jest także część murów miejskich, które dziś okalają Stare Miasto. Są zachowane niemal w całości, choć tylko część ma antyczny rodowód. Pozostałe to średniowieczne umocnienia z wieloma bramami i wieżami. Za mną schody życzeń, także zaraz się wspinam i myślę nad życzeniem. Aby się ono spełniło, trzeba jeszcze nimi zejść w dół. Łączą one różne poziomy murów, które mają w sumie niemal 3 km długości. Przetrwały do naszych czasów, bo w XVIII wieku podjęto się zaadaptowania murów do codziennego użytku, a wąskie przejścia w bramach poszerzono. Po mieście spacerowaliśmy niemal cały piątkowy dzień, a i tak wróciliśmy tu o poranku w niedzielę, gdy typową angielską pogodę zastąpiło cudowne słońce. I to w październiku. Nie zastanawialiśmy się długo, wszak spacer po tak pięknym mieście to sama przyjemność. Jeżeli też tak uważacie, to niczym antyczni Rzymianie, wystawcie nam dłoń z kciukiem w górę. Ale czas na bardziej stromą wycieczkę. Konkretne, angielskie śniadanie zdecydowanie się przyda, bo jedziemy zdobyć niebanalny szczyt. Zaczynamy sołdońską przygodę. To najwyższy szczyt Walii. Będziemy podchodzić trudnym szlakiem. Mam nadzieję, że się uda, że pogoda nas specjalnie nie zleje deszczem. No i że będzie pięknie. Ostatni parking przed szlakiem jest niemal zawsze pełny, więc trzeba go zarezerwować wcześniej online. My tego nie zrobiliśmy, więc wynajętym samochodem zaparkowaliśmy na wcześniejszym parkingu i busem dojechaliśmy do początku szlaku. Trasę, mapkę i szczegóły znajdziecie u nas na blogu. Na szczyt prowadzą w zasadzie 3 trasy, choć tylko 2 szlaki są oficjalne. Nie są natomiast oznakowane ani kolorami, ani znaczkami na szlaku, choć drogi są raczej oczywiste i trudno się pogubić. Szliśmy w większej ekipie znajomych blogerów, którzy najwyraźniej lubią podróżować. Jak widać, początkowo pogoda była iście angielska. Chmury wisiały nisko nad głowami, a i czasem spadały na nas w postaci deszczu. Niestety wiało też mocno, dlatego nie zdecydowaliśmy się, mimo wcześniejszych planów, przejść najtrudniejszym szlakiem przez Crib Goch. Cóż, może kiedyś się uda. Nasz szlak prowadził głównie kamiennymi schodami, które wymagają nieco kondycji i trudu, ale nie powinny być problemem nawet dla okazjonalnych turystów. Mimo że wędrówkę zaczyna się z poziomu około 300 metrów nad poziomem morza, to od początku flora jest tu bardzo skromna. W zasadzie to tylko skały i trawy, co w efekcie daje bardzo malownicze pejzaże. Gdzieniegdzie efektownie woda spływa z góry, tworząc wąskie wodospady. Chmury szybko się przelewały, ale turystów to nie zniechęcało. Spójrzcie, jakie tłumy. Im wyżej byliśmy,
Tym chmury coraz częściej oddawały pole słonecznej pogodzie. Przedostatni fragment szlaku od wysokości około 700 metrów nad poziomem morza aż do grani był najbardziej wymagający. Czasem trzeba było sobie pomóc rękami, ale oczywiście do zrobienia. I to nie tak, że ja ich wszystkich blokowałam. Po prostu wszystkich wyprzedziłam. A na grani witają nas tory kolejki. Na szczyt Snowdon można bowiem wjechać z miejscowości Lanperis, oddalonej o ponad 7 km. Sama kolejka jest zabytkowa, bo pochodzi z końca XIX wieku. Co ciekawe, jej dziewiczy rejs nie odbył się bez przygód i to tragicznych. Przy zjeździe w dół pociąg się wykoleił. Pewno nic by się nie stało, ale jeden z pasażerów spanikował, wyskoczył i niefortunnie uderzył głową o kamień i niestety zginął. Co więcej, prowadzący kolejkę podjeżdżającą z naprzeciwka w gęstej mgle nie zauważył stojących turystów, którzy opuścili wagony wykolejonej kolejki i najechał na nich. Na szczęście nikt nie ucierpiał zbytnio. Jesteśmy na szczycie. Tak naprawdę brakuje nam jeszcze tylko kilka metrów, ale tam kłębią się ludzie, w ogóle tłumy tutaj przeogromne. Więc tutaj sobie trochę przycupnęliśmy. Nie wiem, czy widzicie. Właśnie już nie ma. Pogoda zmienia się jak w kalejdoskopie, taka nasza angielska Babia Góra. Był tam fajny przed chwilą taki szpic, przez który właśnie mieliśmy przejść tym trudnym szlakiem, ale była taka mgła, nawet padało, więc zmieniliśmy plany, poszliśmy trochę łatwiejszym szlakiem. Może kiedyś zrealizujemy ten plan. I te jeziorka w dole. Magicznie. Gorąco Wam polecamy. Snowdon ma 1085 metrów nad poziomem morza, więc nie jest to duża wysokość, ale widoki są wręcz onieśmielające. To takie połączenie Bieszczad i Tatr, choć pogoda jak na Babiej Górze. Na szczycie jest też schronisko, ale było ono zamknięte. Wracaliśmy inną drogą, choć początek szlaku z góry jest wspólny. Jest to nieco dłuższa trasa, ale wijąca się pięknie wzdłuż wspomnianych jeziorek. Często towarzyszył nam widok spływającej w dół wody, szemrzącej na nagich skałach. Miejscami woda wzbierała się, tworząc rwący potok. Widoki godne Parku Narodowego. Nic dziwnego, że taki właśnie tu powstał, pod nazwą Snowdonia, chroniąc te wspaniałe obszary. Ta wyprawa zajmuje niemal cały dzień, ale zdecydowanie polecamy. Wracając ze Snowdon, znaleźliśmy taką ciekawostkę, mianowicie najdłuższą nazwę miejscowości w Wielkiej Brytanii, a być może nawet w całej Europie. Długość to 58 liter. Widnieje na kilku budynkach, m.in. na dworcu kolejowym. Nazwa miejscowości ma swoje bezpośrednie tłumaczenie. Nie przekonacie mnie do przeczytania jej w oryginale, ale na szczęście w internecie jest wszystko. Oto ona. Llanfair Pwll Gwyn, gillgo gerchwyr yn drobo Llantysilio Gogogoch. Czekając na samolot, mamy pół dnia wolnego, nawet trochę więcej i korzystamy z tej okazji. Poznajemy Liverpool, który okazał się ciekawym, dużym i klimatycznym miejscem, przynajmniej w niektórych jego fragmentach. Jego czar opiera się w dużej mierze na Beatlesach. Jest tutaj muzeum oraz fajna dzielnica, która aż kipi od pubów i fajnej atmosfery. Cała czwórka tworząca zespół urodziła się tutaj w latach 40. XX wieku. Już na nabrzeżu, a nawiasem mówiąc Liverpool posiada jeden z największych portów Wielkiej Brytanii, stoją posągi najpopularniejszych jego mieszkańców. Choć prawdziwy rockowy szał odnajdziesz na Matthew Street. To w klubie Cavern, po polsku jaskinia, zostali odkryci przez ich przyszłego menedżera. Dziś niemal w każdym klubie, nawet w okolicach południa, można tu usłyszeć ich kawałki grane na żywo.
Oczywiście nie przez nich. Odnaleźć można tu również muzeum im poświęcone. Wstęp nieco drogi, nie skorzystaliśmy na rzecz spaceru po mieście. Miasto zaskoczyło nas ogromnymi gmachami budynków, jak na przykład Royal Liver Building z początku XX wieku. W jednej z takich budowli utworzono bezpłatne World Museum, które zostało podzielone na kilka kondygnacji, każda poświęcona innej dziedzinie. Największe wrażenie zrobiła na nas wystawa poświęcona starożytnemu Egiptowi. Jest bardzo bogata i ciekawa. Liverpool na pewno ma wiele do zaoferowania, ale samolot na nas nie poczeka, a w domu musieliśmy przecież zrobić film o Campinoskim Parku Narodowym, do którego Was odsyłamy. Pozdrawiamy!